Szanowni Państwo, w poprzednim filmie zapowiedziałem krótką serię materiałów na temat mini wkrętaków z wymiennymi bitami, zwanych z języka angielskiego stabis. W pierwszej części tego cyklu zaprezentowałem rozwiązania nietypowe. Z kolei w tym odcinku opowiem o wybranych, typowych mini wkrętakach znanych marek. W kolejnej odsłonie zaś zaprezentuję modele wyposażone dodatkowo w grzechotkę. Zacznę od modelu Wolfcraft. Mierzy on 76 mm długości, z czego sama rękojeść to tylko 56 mm. Kołnierz ma 26 mm szerokości. Niestety ma on pięciokątny kształt, co ogranicza możliwość wspomagania się kluczem płaskim przy odkręcaniu lub dokręcaniu. Wciąż jednak kształt ten redukuje możliwość turlania się narzędzia po pochylonej powierzchni. Rękojeść ma grubość około 31 mm i wydaje się to mało jak na tego typu wkrętak. W tym przypadku zależy nam bowiem na możliwie dużej średnicy, która ułatwia nam pokręcanie, gdyż pozwala przykładać wyższy moment siły w trakcie wkręcania lub wykręcania. Wkrętaczek waży jedynie 52 gramy i jest to stosunkowo mało. Zielono-czarna rękojeść jest wykonana z dwóch materiałów. Zielony to guma, a czarny to plastik. Przywodzi to na myśl narzędzia ręczne Wery znane z uchwytów Craftform. Uchwyt nabity wyposażony jest w blokadę, którą zwalniamy przesuwając tuleję ku przodowi. Pozwala nam to zarówno włożyć bit, jak i go wyciągnąć. Wewnątrz gniazda umieszczony jest magnes, przez co bit nie wypada sam po zwolnieniu blokady. Wkrętak zacznie się sturliwać dopiero, gdy pochylenie powierzchni zacznie przekraczać 12 stopni. Jest to najlepszy wynik w tej grupie wkrętaków. Muszę przyznać, że całkiem przyzwoicie się nim pracuję, chociaż tak jak wspomniałem, jak na sprzęt tego typu mógłby być trochę grubszy. W dodatku ten model nie posiada magazynku bitów w uchwycie, a takie zobaczymy w pozostałych narzędziach. Drugi w tej kategorii jest wkrętak Stanleya. Jest on stosunkowo długi, chociaż sama rękojeść ma około 63 mm. Jednak ze względu na wystający dosyć mocno z przodu uchwyt nabity, jego całkowita długość wynosi 87 mm. W najszerszym miejscu rękojeść ma 38 mm grubości. Sam kołnierz ma 33 mm. Pokryty jest on wypustkami, które z jednej strony mają zapobiegać sturliwaniu się narzędzia z powierzchni, a z drugiej mogą być pomocne przy pokręcaniu palcami. Narzędzie waży 82 gramy, jednak należy pamiętać, że w tylnej części mieści się magazynek na 6 bitów. Jeśli odliczymy masę od sprzętu, to ciężar wkrętaka Stanleya zbliżony jest do produktu Wolfcraft. Rękojeść wkrętaka jest ogumowana, a w jej tylnej części mieści się wspomniany magazynek. Aby się do niego dostać, należy przekręcić pokrywę i wysunąć ją. Wewnątrz mamy 6 końcówek, ale żeby można było je wygodnie wyjmować, dobrze jest odczepić magazynek od pokrywki. Jeśli chodzi o sturliwanie się, to okazał się minimalnie gorszy od poprzednika i zaczął przemieszczać się dopiero, gdy przechylenie płaszczyzny przekroczyło 10 stopni. Sam bit mocowany jest w uchwycie za pomocą magnesu. Pomijając względnie duży rozmiar, to wkrętakiem pracuje się całkiem nieźle, jak na tę kategorię produktów. Trzeci wkrętak pochodzi od Wichy. Jego rękojeść ma długość około 58 mm, a z uwzględnieniem niezbyt mocno wystającego uchwytu nabity, całe narzędzie osiąga długość około 64 mm. Wkrętak ma grubość 35 mm, z kolei jego kołnierz ma 25 mm. Warto tutaj zauważyć, że jest on delikatnie spłaszczony po dwóch stronach. Dzięki temu, kręcąc narzędziem, można wspomagać się kluczem, ale też samo sturliwanie się sprzętu może być delikatnie ograniczone.
Z magazynkiem 6 bitów wkrętak waży około 81 gramów, co oznacza, że bez osprzętu i w tym przypadku zyskujemy masę zbliżoną do pierwszego wkrętaka. Rękojeść jest prawie w całości ogumowana, choć użyte tworzywo nie sprawia najlepszego wrażenia. Na samym końcu wkrętaka mamy pokrywę, a pod nią całkowicie wyjmowalny magazynek na 6 bitów. Od góry jest on opisany, zatem wiemy, w którym gnieździe powinien znajdować się który bit z zestawu. Wkrętak zacznie sturliwać się z pochylonej powierzchni, gdy kąt przechyłu zacznie przekraczać 9 stopni. Bit trzyma się w uchwycie dzięki magnesowi. Samym narzędziem pracuje się dosyć wygodnie, jak na tę kategorię. Ostatni z prezentowanych sprzętów to mini wkrętak firmy Wera. Ma on 65 mm długości, z czego 58 mm to rękojeść. W najszerszym punkcie ma 38 mm grubości. Kołnierz przy uchwycie jest sześciokątny, dzięki temu przy pokręcaniu można wspomóc się kluczem płaskim. Z drugiej strony kształt ten powinien również ograniczać sturliwanie się narzędzia. Z kompletem 6 bitów w magazynku wkrętak waży 74 gramy, co sprawia, że bez osprzętu jest to najlżejszy z prezentowanych mini wkrętaków. Bity trzymają się w uchwycie dzięki magnesowi. Podobnie jak u poprzedników, magazynek znajduje się w tylnej części uchwytu. W odróżnieniu do poprzedników nie wyciąga się go w całości, a jedynie wysuwa. Ponieważ to wciąż byłoby za mało, żeby niektóre bity wyciągnąć, dlatego można nim swobodnie przechylać. W dodatku w przypadku tego modelu w komplecie znajdują się jedne z lepszych bitów udarowych, posiadające kolorowe kołnierze w systemie Take It Easy, pomagające w łatwym i szybkim wyborze właściwej końcówki. Sam wkrętak zaś ma uchwyt z rodziny Craftform Compact, co oznacza, że rączka ma charakterystyczny kształt i kolorystykę oraz, że jest dwukomponentowa. Bity trzymają się w uchwycie dzięki magnesowi. Pod względem stabilizacji wkrętaka na podłożu Wera wypadła najsłabiej. Już pochylenie rzędu 7 stopni sprawiało, że wkrętak się sturliwał. Jednak bardzo dobrze się tym wkrętakiem pracuje. Moim zdaniem oferuje on dokładnie to, czego należałoby oczekiwać po produktach tej kategorii. Mały, krótki, ale jednocześnie dosyć gruby, z dodatkowym magazynkiem na bity. Na koniec krótkie podsumowanie. Każdy z prezentowanych w tym materiale wkrętaków jest godny uwagi. Wybór zależy od naszych wymagań. Prezentowałem je od najtańszego do najdroższego. Dla mnie Wolfcraft jest ciut za mały. Stanley z kolei ciut za duży. Chociaż z drugiej strony jest to jedyny z prezentowanych wkrętaków, który w miarę wygodnie mógłbym używać chwytając go pełną dłonią. Jednak moimi faworytami są Wicha i Wera. Dla mnie jest remis między nimi, chociaż ze wskazaniem na ciut tańszą Wichę. W tego typu wkrętakach minimalnie bardziej przekonuje mnie całkowicie ogumowana rękojeść zamiast dwukomponentowego uchwytu. Z drugiej strony to magazynek Wery uważam za lepsze rozwiązanie, gdyż cały czas pozostaje przy wkrętaku.